Cześć, witajcie. Co zrobić, gdy z ekspresu wylatuje woda, wylatuje do tacy ociekowej oraz z lewej strony z przodu ekspresu? Gdy po otwarciu pojemnika na fusy jest pełno wody, dosłownie fusy pływają w wodzie lub wylatuje ona w okolicy tego czerwonego elementu po lewej stronie, to dobrze trafiłeś, ten film jest dla Ciebie. Na przykładzie ekspresu DeLonghi Dynamica Plus w moim filmie pokażę, jak taką usterkę naprawić. I żeby czasu nie marnować, zacznę już ten ekspres rozkręcać. Za pomocą klucza Torx T20 przystępuję do wykręcenia wkrętów w tylnej obudowie. Za pomocą plastikowego podważacza ściągam obudowę. Następnie wysuwam pozostałe części obudowy. Wysuwamy obudowę w kierunku do tyłu ekspresu. Dokładnie tak jak pokazuje strzałka do tyłu. Wtedy nie uszkodzimy zatrzasków, które są umieszczone w obudowach ekspresu. To są właśnie te zatrzaski. Wyciągam blok zaparzający, żeby nie przeszkadzał. A jak wymienić uszczelki w tym bloku zaparzającym, pokazałem w filmie, link umieściłem w górnej prawej stronie ekranu. W międzyczasie wykręcam kolejne wkręty, a Was zapraszam do subskrypcji mojego kanału, bo może się przydać w naprawach ekspresu i nie tylko. Podobnie jak tylną obudowę ściągam przedni panel sterujący, podważając podważaczami plastikowymi. I dalej wykręcam kolejne wkręty. Odłączam teraz wylewkę po wysunięciu wężyka wodnego. Jak wylewka jest wyjęta, warto ją rozebrać, ponieważ tam się również gromadzą zanieczyszczenia, które warto usunąć, wyczyścić. Oczywiście konstruktor sprzętu przewidział, żeby te części można było w prosty sposób rozebrać. A tak wygląda wnętrze wylewki. Na marginesie dodam, że te wszystkie rozebrane części dobrze jest umyć w płynie. Osobiście użyłem płynu do naczyń z odkamieniaczem. A w międzyczasie osłonię wyświetlacz folią ochronną, aby w trakcie prac przypadkowo go nie porysować.
Można oczywiście odłączyć wyświetlacz poprzez zdjęcie wtyczki, ale pominąłem tą czynność, ponieważ zdjęcie tej wtyczki jest trudne i ryzykowne. Kluczem Inbus 4 mm wykręcam kolejne części. Pod spodem są umieszczone prostokątne nakrętki. Wyciągam je magnesem, aby ich nie zgubić. Wyciągam zawleczkę, odpinam przewód wodny. I dalej odłączam kolejne przewody. I dalej kluczem Inbus 3 mm wykręcam kolejne wkręty. Przy demontażu taka moja rada, róbcie sobie zdjęcia telefonem, żeby tych części nie pomylić przy montażu. One są elegancko poukładane i czasami można pomylić miejsca, w których były ułożone i to może być problem. Mam nadzieję, że mój film posłuży pomocą przy montażu. Staram się dosyć dokładnie to wszystko pokazać. W trakcie demontażu dodam, że staram się wyjąć tak zwany infuzor termoblock tego właśnie ekspresu. Tam jest umieszczony tłok oraz uszczelki, które przede wszystkim są głównie winowajcą tych wielkich wycieków, ale i nie tylko. Zdradzę rąbek tajemnicy, że to mnie trochę zaskoczyło, ponieważ nie tylko uszczelki były uszkodzone, ale pęknięty był blok tego właśnie termobloku infuzora, co w dalszej części filmu Wam pokażę. Dosyć ciężko jest go wyjąć, ale da się wyjąć. Jeżeli w Waszym ekspresie jest dużo wody w tacy ociekowej, to właśnie ten zespół, ten blok, infuzor jest głównym winowajcą zrzutu wody właśnie tymi wężami w dół do tacy ociekowej i wylatuje ona do tacy lub po lewej stronie tym właśnie krućcem, bo jest zakończony jest takim czerwonym pojemniczkiem. Właśnie tu widać, jak woda w dużej ilości wylatuje i osadza się w dolnej części ekspresu, a szczególnie w tacy ociekowej. No i w tej chwili ściągam przewód wodny, żeby dostać się do dalszych części ekspresu. Mogę teraz wyjąć swobodnie termoblock infuzor. Ten cały wyjęty zespół to jest właśnie główny winowajca wielkich wycieków wody, która wlatuje do tacy ociekowej i z boku ekspresu. To nawet na dole widać, jakie są osady z kamienia, z wody, która tu ciekła
w dużych ilościach. Pokażę Wam teraz, jak rozebrać ten termoblok infuzor na drobne części składowe. Jak widzicie, we wnętrzu jest również dużo osadów, zanieczyszczeń z kawy, które należy umyć, wyczyścić. A teraz przy demontażu mała niespodzianka. Żeby wyjąć ten trzpień, należy najpierw zdemontować środkową uszczelkę. O właśnie tą teraz pokazuję. Następnie wszystkie części składowe dokładnie myjemy w tym samym płynie co poprzednio. We wnętrzu jest sprężynka z tłoczkiem. Pamiętajcie o ułożeniu jej w środku, żeby nie pomylić przy wkładaniu. W tym korpusie wyraźnie widać białe naloty. Należy to dokładnie umyć, żeby upewnić się, czy wszystko z tym korpusem jest ok, ale to zaraz się okaże. Części zanurzone w kąpieli, a ja teraz przystąpię do demontażu kolejnego zespołu, kolejnej części, tak zwanej komory, gdzie spływa woda z infuzora termobloku. Tu właśnie na dole widać osady wody, kamienia, jak również tutaj na dole po lewej stronie. Woda osadza się, to świadczy o tym, że tu jest duży upust wody, a mianowicie wynika to z tego, że są nieszczelne uszczelki zużyte lub jest coś nie w porządku
z blokiem infuzora termobloku. Demontuję kolejne części, aby dostać się do tej puszki czarnej, którą zaraz pokażę. Pokażę również jej wnętrze. Tam też się osadza sporo zanieczyszczeń, bo tam często właśnie ta woda przedostaje się w dół do tacy ociekowej. Tą drogą również przedostaje się para, która również może osadzać zanieczyszczenia. Nie wiem, czy ten wkręt potrzebnie wkręciłem, ale zaraz zobaczymy. Trochę tych wkrętów jest, ale zaraz je zdemontuję i zobaczymy, co jest w środku. Odłączam wąż wodny i usuwam opaskę z przewodów elektrycznych. I jeszcze krótkie spojrzenie na elementy z bliska. Trzeba jeszcze wykręcić części u góry i będzie luźny, swobodny dostęp. Odłączę jeszcze grzałkę, aby nie przeszkadzała i po lewej stronie widać już osady. Oczywiście spodziewałem się więcej tych osadów, ale zaraz je wyczyszczę. Tędy właśnie leci ta woda i para w dół i osadza się na użebrowaniach tej komory. Te części należy wyczyścić i umyć. Po ich wyczyszczeniu i umyciu przystępuję do montażu. Zaczynam od grzałki. Na krawędź tej puszki warto nanieść cienką warstwę silikonu technicznego. Ja użyłem termicznego silikonu firmy Wirt. Nie za dużo, troszeczkę i wystarczy. Przykładam do korpusu i przykręcam.
Uszczelki wodne smaruję smarem do ekspresów OKS 1110. Oczywiście możecie użyć dowolnego smaru przeznaczonego do ekspresów. Przed przykręceniem mikrostyków sprawdźcie, czy prawidłowo pracują, czy nie odcierają się jakieś zanieczyszczenia. Jeżeli tak, to warto je przeczyścić, żeby nie było żadnych blokad mechanicznych. A teraz dosyć ważna rzecz. To są dwie uszczelki na wylewce krucica wodnego. One często pękają lub często na nich osadza się kamień. Pamiętajcie o tym, żeby je wyczyścić, wymienić lub ewentualnie przesmarować smarem do ekspresu. Oczywiście ułatwi to dalszą eksploatację ekspresu i wydłuży żywotność tych uszczelek. Przy takiej naprawie byłoby źle, gdyby została pominięta napędowa śruba gwintowana. Warto ją przesmarować smarem technicznym. Ja użyłem smaru białego technicznego OKS 470. Przy pomocy pędzelka nanoszę cienką jego warstwę. Występują tutaj duże siły naprężenia, więc takie smarowanie odwdzięczy się nam dłuższą eksploatacją ekspresu. Tym samym smarem technicznym można przesmarować prowadnice wylewki po obu stronach w tych miejscach. Na stole wyczyszczony, kompletny, rozebrany infuzor termobloku z uszczelkami gotowymi do wymiany. Jeżeli uszczelki są zużyte, jak mówiłem wcześniej, lub pęknięte, cała woda leci do tacy i efekt parzenia kawy jest mierny, marny, prawie znikomy, ponieważ nie ma ciśnienia wytworzonego w tym urządzeniu i kawa nie jest właściwie parzona. Jak widać, uszczelki są minimalnie zużyte, nie są one uszkodzone czy pęknięte. Oczywiście ważne jest smarowanie tych uszczelek tym samym smarem OKS 1110.
ale można je z powodzeniem wymienić. Obejrzę jeszcze części składowe i zobaczę, jak wygląda korpus infuzer termobloku. To znaczy, jaki jest jego stan techniczny, czy nie jest pęknięty. Warto sprawdzić wnętrze korpusu, tam gdzie występuje bardzo wysokie ciśnienie, ponieważ tam może dojść do pęknięcia rozsadzenia tego bloku. I tu właśnie się stało, właśnie w tym miejscu. Tu budzi moje podejrzenie i niestety po głębszej analizie i dokładnym spojrzeniu widać mikropęknięcie tego bloku. Przy większym ciśnieniu niestety on się rozszerza i woda leci w dół, co widać po osadach, które się tutaj właśnie osadziły. Ta strzałka pokazuje to właśnie pęknięcie. Ta część wchodzi tutaj w to miejsce. Niestety ona nie uszczelni tego zespołu, ponieważ on podczas pracy będzie się rozszerzać i przepuszczać wodę tym kanałem w dół do tacy ociekowej przy pomocy właśnie tych wężyków, które pokazywałem wcześniej. Ta kreska to jest właśnie pęknięcie korpusu. I teraz dodam, że zakup takiej części tego korpusu jest bardzo trudno dostępny, prawie niemożliwy. Dostępny jest cały infuzor termoblok. Pod opisem mojego filmu umieściłem przydatne linki techniczne. Można powiedzieć, że części potrzebne do ekspresu, uszczelki i nie tylko dostępne są w sieci handlowej. Można poszukać, zobaczyć. W tym filmie nie będę pokazywał wymiany uszczelek w termobloku, ponieważ kupiłem już kompletny termoblok, który wymienię w tym właśnie ekspresie. Natomiast w górnym prawym rogu umieściłem link do innego filmu, w którym pokazuję, jak właśnie wymienić takie uszczelki. Chętnych zapraszam do jego oglądania. A teraz ważne, zwróćcie uwagę w tym momencie, jak umieszczamy zaworek z tą sprężynką. Właśnie w taki sposób, jak pokazuję na filmie. Jest to istotne, aby tego nie pomylić. A na zaworek idzie ta część, którą przykręcamy dwoma wkrętami. A oto cały nowy, kompletny infuzor termoblok z uszczelkami. Wystarczy tylko przełożyć brakujący wężyk oraz podłączyć go do ekspresu i to jest cała operacja. Niepotrzebna jest cała wymiana uszczelek, ponieważ one są już zamontowane wewnątrz tego zespołu. Założę jeszcze jeden wężyk i gotowe do montażu. Pamiętajcie o przesmarowaniu tej uszczelki. Nie za dużo, minimalna ilość smaru wystarczy. Teraz zaczyna się proces składania ekspresu w całość. Jest to czynność odwrotna do demontażu. Należy to po kolei, spokojnie, dokładnie zrobić. Użyję nowych uszczelek na przewodach wodnych. Oczywiście pamiętać należy o ich przesmarowaniu. Należy dobrze osadzić przewody w gniazdach, aby nie wypadły podczas pracy ekspresu. Warto sprawdzić, czy się dobrze trzymają.
Tą osłonkę umieszczamy w tym miejscu. I dalej przykręcam wkręty. Wkładam mikrowłącznik do gniazda i przykręcam. Ten przewód umieszczam w tym miejscu. Aby dobrze przykręcić, zwróćcie uwagę na otwory i wycięcia w tym urządzeniu. Teraz zakładam osłonę uszczelki termobloku, właśnie w tych miejscach. Jedna u góry, druga na dole. Kolejne elementy to montaż wylewki. Zwróćcie uwagę na sposób ułożenia wężyka wylewki. Należy go starannie i dobrze umocować. Właśnie tym wężykiem wylatuje cała zaparzona kawa do filiżanki lub filiżanek.
A teraz czynności końcowe, czyli zakładanie obudowy. Zwróćcie uwagę na prawidłowe ułożenie przewodów elektrycznych. One mają swoje miejsca i gniazda. Przy zakładaniu górnej budowy zwróćcie uwagę na wycięcie pokrętła młynka. Ono musi pasować do trzypienia. Tego czerwonego elementu nie zgubcie, pamiętajcie, aby go założyć. Zakładam tacę ociekową, dosypuję kawy i sprawdzę, jak działa ekspres w trakcie parzenia, czy nie ma jakichś wycieków. Sprawdzę, czy wszystko funkcjonuje prawidłowo. Słuchajcie, jak widać, wszystko jest ok. Kawa jest kremista, dobrze zaparzona. Naprawdę jest wszystko w porządku. Sprawdzę jeszcze wnętrze pojemnika tacy ociekowej. W tej chwili widać fusy krążków sparzonej kawy. Tak właśnie powinny one wyglądać. Powinny być takie dosyć zbite, nie rozsypujące się od razu i nie powinny zawierać dużej ilości wody. Tak tu właśnie w tej chwili jest i tak powinno to wszystko wyglądać. Czyli proces naprawy udał się z powodzeniem jak najbardziej. Oraz ważne jest również, aby w tacy ociekowej nie było zbyt dużej ilości wody. Można powiedzieć, że operacja naprawy ekspresu udała się całkowicie. Przystąpię teraz do zakładania obudowy. I tu zwracam uwagę na te właśnie klipsy, te łączenia tych obudów, czyli zatrzaski, aby przy składaniu obudowy ekspresu tych zatrzasków nie połamać. One są umieszczone w tych miejscach, jak również z drugiej strony. Są tutaj i również z drugiej strony. Zatrzaski posiada również tylna obudowa. I tu przy zakładaniu jej, jeżeli używamy wkrętarki, warto ustawić wkrętarkę na ogranicznik mocy, żeby nie ukręcić wkrętów w
plastiku. Na tym kończę. Dziękuję za obejrzenie filmu. Mam nadzieję, że pomogę w naprawie ekspresu. Trzymajcie się, cześć.